Siema, witam Was w nowym cyklu na kanale Hypnagogue Vlog. Ja jestem Jacek, a dzisiaj będą to krótkie formy recenzenckie. Z racji tego, że obecnie pracuję nad kilkoma różnymi recenzjami naraz, a wypadałoby również wypełnić tę pustkę, jaka jest na kanale, to postanowiłem stworzyć taki nowy cykl. I w założeniu mają być to nieco krótsze filmy, w których będę omawiał różnego rodzaju epki, demka, wszystkie krótsze formy muzyczne, jak i również starsze płyty, które z jakichś tam przyczyn zasługują również na te parę minut uwagi. Poza tym wiem też, że nie każdy przepada za takimi długimi analizami i pewnie dla tych mniej wnikliwych osób takie recenzje mogą być nieco bardziej atrakcyjne. Również jest to dosyć fajny sposób, żeby sobie odświeżyć pewne płyty albo nawet poznać, jeżeli dotychczas o nich nic nie wiedzieliście. A na dzisiaj przygotowałem album Once More Round the Sun grupy Mastodon. Z racji tego, że niestety z przyczyn czysto prawnych nie mogę wstawić fragmentów muzycznych do tej recenzji, to zapraszam Was do odsłuchania tego albumu. Linki zostawiam w opisie, będzie tam Spotify oraz YouTube. Niemniej jednak w innym przypadku postaram się oczywiście zawsze takie fragmenty umieszczać. Czemu akurat ten album? No to powody są dwa. Pierwszy powód to, że zostałem poproszony o zrecenzowanie tego albumu. Jacku, pozdrawiam Cię. Drugi powód jest taki, że ostatnio Mastodon wydał album, który zawierał różne koncertówki, niepublikowane dotychczas formy utworów oraz instrumentale, gdzie znalazły się właśnie też piosenki z tej płyty. Jeżeli chodzi o sam Mastodon, to nie będę ukrywał, że taki zawsze miałem mieszany nieco stosunek do tej grupy. Z jednej strony bardzo doceniam w ogóle poziom muzyczny oraz umiejętności muzyków, którzy tworzą Mastodon, zwłaszcza perkusistę Brana Taylora. Potwierdza to również wiele nagród, wyróżnień, jakie zgarnęli członkowie zespołów oraz sam zespół na przestrzeni lat. Z drugiej strony specyfika muzyki, jaką tworzy zespół oraz to progresywne podejście do metalu powoduje, że wiele tych kompozycji jest za bardzo przekombinowanych i przez to też po prostu nudnych. Nie mam tutaj na myśli ich całej twórczości, ponieważ na każdym albumie potrafiłem znaleźć utwór, który gdzieś mi przypadł do gustu i często wracałem do tych piosenek. Ale niestety Mastodon ma właśnie skłonność do tworzenia takich bardzo rozbudowanych, czasami długich kompozycji, które gdzieś tam ciągną się prawie że w nieskończoność i są przez co mało wyraziste. Ale temat nieco inaczej wygląda właśnie na Once More Round the Sun. Tutaj muszę przyznać, że Mastodon naprawdę odrobił lekcję z poprzedniej płyty The Hunter. To, co mnie tak najbardziej urzekło w przypadku tej płyty, to oczywiście te zajebiste i wciągające partie gitar. W sumie już po pierwszych dwóch numerach słychać, że zespół nieco odstawił te sludge'owe klimaty, które były znane chociażby z płyty The Leviathan i poszedł w bardziej melodyczne podejście do swoich utworów. Bardzo melodyjne i wpadające w ucho riffy, które możemy znaleźć na takich utworach jak chociażby The Motherlode, Asleep in the Deep, takim bardzo felertakowym w ogóle intrem, czy moim ulubionym Ember City, które jest chyba najlepszym w ogóle trackiem na tej płycie. I to jest właściwie to, czego tak naprawdę zawsze brakowało mi w Mastodonie. Same partie solowe nie są już za bardzo rozlazłe, jest zachowana moc, jest zachowana dynamika, ale jednak z tym uwzględnieniem melodii i z tą taką nutką przebojowości. Oczywiście same riffy zahaczają wciąż o te klimaty mafrokowo-progresywne, ale to jest w sumie to, co definiuje muzykę Mastodona. Zdecydowanie są tutaj bardziej przyjazne uchu i takie bliższe heavy metalowi, hard rockowi niż temu, co było znane chociażby wcześniej. Znajdziemy tutaj również kilka wolniejszych kompozycji, ale nie rozłażą się one na te 8-12 minut. Może za wyjątkiem ostatniego A Diamond in the Witch House, który moim zdaniem jest tutaj tym słabszym trackiem jednak na płycie. To, co tak szczególnie jeszcze mi się spodobało na tym albumie, to przede wszystkim zachowanie równowagi między liniami wokalnymi. Tu w ogóle szacun dla Brana Taylora za jednoczesne udzielenie wokali i grę na perkusji. Ja wiem, że to na koncertach wygląda trochę gorzej, ale na tej płycie naprawdę sprawdza się super. Płyta jest z pewnością mniej agresywna, mniej krzykliwa od chociażby Leviathan czy Blood Mountain. I tak jak wcześniej powiedziałem, skłania się bardziej ku przebojowości niż eksperymentom instrumentalnym. Trochę ucierpiała na tym perkusja, która jest jednak tym, co bardzo cenię w Mastodonie i przez to też brakuje mi takiego wściekłego utworu z takim pierdolnięciem, ale która jednak by zawierała te wszystkie elementy, popisy, przejścia perkusyjne, które były znane chociażby w poprzednich płyt. Jeżeli chodzi o samo brzmienie płyty, to mam wrażenie, że jest ona troszeczkę zbyt płytka, jednak pogłębiłbym ten bas tutaj, nieco te doły również porozszerzał. Poza tym jakichś specjalnych obiekcji co do tej płyty nie mam. Oczywiście są utwory, które mniej lubię, które są bardziej progresywne, więc również jednak fani
tego klasycznego podejścia Mastodona również jednak będą zadowoleni. Słucha się jej naprawdę przyjemnie i zdecydowanie trafiał na do mnie lepiej niż chociażby The Hunter. Natomiast porównując ten album z później wydanym już Emperor of Sand z 2017 roku, to już stwierdzam, że no niestety Mastodon nie podjął tej drogi, którą rozpoczął na Once More Around the Sun i jednak późniejsza płyta już nie wypadła tak dobrze. Dodam jeszcze, że sam album bardzo fajnie prezentuje się w ogóle fizycznie. Okładka odbiega raczej od tego, co zazwyczaj widujemy na okładkach Mastodona. Bardzo pstrokata, psychodeliczna, jakiś taki bad trip po Chandze albo po czymś, nie wiem. Bardzo fajnie się ona tutaj prezentuje, chociaż bardziej sugeruje jakieś psychedelic, space rockowe klimaty. Myślę, że na chwilę obecną jest to chyba najlepszy album Mastodona i liczę w skrycie, że jednak w przyszłości może zespół pokusi się o powrót do Once More Around the Sun i stworzy coś w podobnej koncepcji. Myślę, że jest to również dobra płyta w ogóle, żeby zacząć swoją przygodę z tym zespołem. Słucha się jej lżej i będzie dosyć fajnym pomostem między tymi pierwszymi płytami oraz tym, co później zespół już zdążył wydać. Ode mnie ta płyta dostaje takie solidne 7,5. Trzeba nadmienić, że ja nie jestem jakimś wielkim fanem takiego progresywnego właśnie podejścia do muzyki metalowej, również nie jestem jakimś zbyt dużym fanem zespołu Mastodon. Jest tu kilka fajnych petard i ja osobiście sam często wracam do tej płyty. Mam nadzieję, że taka krótsza forma recenzencka Wam też się podoba. Będę oczywiście wracał do niej przy okazji omawiania jakichś epek, splitów, demek, czy tam również starszych płyt, które gdzieś tam mi akurat przyjdą do głowy. Oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, do zostawienia łapki w górę. A ja wracam niebawem z nowymi recenzjami i mam nadzieję, że uda mi się w przeciągu najbliższego tygodnia, czy może 2 tygodni wrzucić kolejne recenzje, tym razem już będą to pełnowymiarowe recenzje. Zapraszam Was na mój fanpage oraz na Instagrama, linki oczywiście w opisie, a ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć.